Około 15 minut tutaj z centrum Faro samochodem znajduje się plaża Praia de Faro, która jest no obłędna jest ta plaża, dosyć szerokie, tutaj ma te pasmo piasku, plaży, fajnie, takie jest, wiecie, równomierne te morze, bez żadnych skał, chociaż lubię te klify, skały, natomiast do kąpania jest, tutaj jest idealnie. No, rozbudowane są tutaj restauracje, kawiarnie, wszystko jest na miejscu, czego potrzebujecie. No, tak jak widzicie, z tyłu jest fajny, taki żółty, czyściutki piasek. W tej chwili jest koniec lutego, a zobaczcie, jaka jest pogoda. Ja myślę, że tak do zwiedzania jest idealna. No i tutaj jakieś tam ludzie odpoczywają, starsi ludzie odpoczywali tam z tyłu. Tutaj jacyś młodzi ludzie siedzą, tam gdzieś tutaj jakieś rodziny jedzą w restauracji. Bardzo fajny sposób na spędzanie, sobotniego popołudnia. O, tak można żyć w zimie, tylko pozazdrościć. Chociaż z drugiej strony powiem wam, że raz na jakiś czas przyjechać i odwiedzić takie miejsce jest spoko, ale żeby żyć w takim miasteczku, no to nie wiem, czy bym chciał. Tu się prawie nic nie dzieje, a w lato jest natłok turystów, gorąco pewnie jak cholera, pewnie nie do wytrzymania. No ale jakoś sobie ci ludzie tutaj żyją, radzą sobie. A, co jeszcze fajnego, tutaj zaraz za tymi parkingami, za tą taką mierzeją, którą widać w oddali, znajduje się lotnisko, więc teraz czekam, może uda się jakieś złapać ujęcie, jak nad plażą startuje, ląduje. Jeżeli tutaj ma swój tor lotu, samolot, to może uda mi się złapać jakieś tutaj ujęcia tej jego drogi. Idę zobaczyć, czy woda jest ciepła. Kurczę, w portu jak byłem, to była taka lodówka, że masakra. Sam zastanawiałem się, jak ci surferzy dają radę wytrzymać. Mimo tego, że mieli te pianki, to powiem wam, że na dworzu było zimno, a jeszcze jak oni w tej wodzie się tam babrali, pływali, bo ciężko nazwać, że oni surfowali, bo więcej ich było widać, jak leżeli na deskach, niż jak pływali. No ale nie wiem jak oni mimo wszystko, jak oni to surfowali. Idę zobaczę tą wodę zaraz. Ale szum, nie wiem, czy mnie w ogóle słychać. Teraz tak trochę delikatniej podchodzę do tej wody, bo jak mnie ostatnio zalało, to całkiem spoko. Całkiem spoko. Ja pierdzielę, znowu by się powtórzyła ta sytuacja. Gdzie to było? W Lizbonie. W Lizbonie chyba. Była taka sytuacja, że chciałem nakręcić klip, zresztą widzieliście to wcześniej, w wcześniejszych odcinkach, ale mówię wam, to było tak szybko, ta fala przyszła, ja nawet nie wiem skąd, ona gdzieś z góry się podbiła o skały i po prostu zalała mnie do kolan, z przodu do kolan, a z tyłu prawie pod tyłek mnie zalała ta fala i to po prostu było sekunda jak mnie pokryła, nawet nie wiem skąd ona przyszła z taką prędkością. No i co? Niedziela była, bałem się, że butów nie kupię, ale to nie Polska, udało się, wszystkie sklepy pootwierane, więc jakoś z tego wyszedłem, no ale nie wyobrażam sobie, bo miał dzień stracony, wiecie, no a jeszcze zapomniałem wziąć klapek z domu, więc ani klapek, ani butów. Spodnie mam tam na zmianę, ze 2 pary miałem, 3, ale nie przemyślałem tego, żeby w ogóle, nie wiem jak to wyszło, że zawsze biorę 2 pary butów, a na ten wyjazd wziąłem 1 parę, więc miałbym cały dzień stracony, jakbym nie miał butów, bo ani klapek, ani niczego bym nie mógł założyć. Więc Decathlon uratował sprawę. Dzięki Decathlon pozwoliłeś mi dalej kontynuować zwiedzanie. Drugie podejście do sprawdzania wody. Drugie podejście, nie, trzecie teraz podejście do sprawdzenia wody. Poczekajcie.
Jest ok, tak jak myślałem, ciepluteńka. Moja trzecia próba Faro, podejścia, odpalenia drona. Generalnie okryła się fiaskiem. Nic z tego nie będzie. Jest kurczę tak zablokowane miasto dookoła, że nawet nie mogę go podnieść na... no nawet nie odpalić go nie mogę. Jest wszystko tutaj zablokowane, ustawione. Patrzyłem, pierwsza próba była tutaj pod kościołem, pod tą katedrą Sa. Druga była pod tą katedrą z tych czaszek. Nie odpaliłem i mówię, kurczę, może chociaż nie tak z taką małą nadzieją do tego podchodziłem, no bo w końcu tutaj zaraz że już widzę tutaj stąd to lotnisko, więc dlaczego miałbym teraz odpalić, a tam nie odpalić. No ale mówię, jak nie spróbuję, nie zobaczę. No ale spróbowałem, zobaczyłem. No i co? Dron siedzi na kolanach, stąd nie odleci. Póki jest pogoda, to chyba będę zmierzał w kierunku Lagos i tam spróbuję coś ograć, żeby jakiś fajny materiał wrzucić z góry. No zakładając, że się ta pogoda nie zmieni. No. Kocham tą pogodę, kocham tą zmienność, ale ta zmienność też może pójść w drugą stronę. Tu może być gorąco, a za chwilę tam najdzie chmura, deszcz i będzie po nagrywaniu. No ale do tego trzeba się przyzwyczaić. Pochodziło się, pozwiedzało, popatrzyło, wypoczywało, kawa wypita, ciastko zjedzone, lecę dalej w stronę Lagos. Prawdopodobnie zajadę jeszcze tutaj na zamek Silves, no i odwiedzę te popularne i jakże piękne plaże Praia de Marinha czy Ponta de Piedade, też bardzo fajne miejsce, które myślę, że warto byłoby złapać kamerą. No szkoda, to jedyne czego szkoda, to mi szkoda, że nie odwiedziłem tego kościoła, właśnie tego z czaszek, bo myślę, że całkiem ciekawy by był kościół, który też miał ciekawą historię. Został pobudowany w 1719 roku i on dosyć szybko pobudowany, bo w ciągu 6 lat było to spowodowane chyba tym wyrzutami sumienia, jakie władze kościelne, jak i władze cywilne miały odnośnie niewolników, nad którymi się znęcano na terenach dzisiejszej Brazylii. Tak słyszałem przynajmniej, że taki był powód. No i co? No i fajny kościół, fajnie byłoby go zobaczyć. Też bardzo fajny, też przed tym. Nie poleciałem dronem, więc nawet tego nie zauważyłem. Przed samym kościołem jest z kostki ułożony emblemat, tutaj taki znak tych zakonników, karmelitów chyba. Więc no nic, no tak wyszło jak wyszło. Całe miasto jest poblokowane. Jeszcze takiej sytuacji to nie miałem, żeby całe miasto było poblokowane, żeby nie można było drona puścić do góry. W Lizbonie latałem normalnie dronem nad miastem, gdzie generalnie wiecie, ta trasa lotu dla samolotów jest wzdłuż całego miasta i nie było problemu na te 100 metrów czy 120 maksymalnie mogłem się wznieść. Były nawet takie sytuacje, że ja latałem gdzieś sobie tam na 80-70 metrach, a obok mnie, znaczy może nie obok mnie, no dużo wyżej lądował samolot, ale z drona normalnie łapałem jak on ląduje. Więc jest tam jakaś minimalna odległość, gdzie mogłem się wznieść i to jest jakieś normalne. A tutaj jest całe miasto dookoła zablokowane, nie można latać. Nie wiem, czy to jest jakaś
Czy chyba to nie chodzi do końca o lotnisko, bo może tu jest jakaś też strefa, jakaś taka, no nie wiem, wojskowa, czy jakaś taka kontrolowana strefa, bo to nie jest normalne, żeby całe miasto dookoła kwadratowe było poblokowane. O, póki co zwijam swój mandżur i lecę dalej w stronę Lagos, eksplorować Portugalię. O, jest furka, stoi, odpalamy i lecimy. Dojechałem, jestem już na miejscu. Jestem na plaży Marinha. Jest to podobno najładniejsza plaża w ogóle Algarve. Jest to tak fajnie się miesza taki krajobraz plaż z turkusową wodą na tle pomarańczowych takich wapiennych skał. A sama plaża obok groty Benagil się pisze i obok plaży Ponta de Piedade w Lagos są takimi najbardziej uczęszczanymi, odwiedzanymi miejscami przez turystów, jeśli chodzi o tutaj ten region Algarve. Jest to świetne miejsce dla amatorów nurkowania, dlatego że są tutaj bardzo małe fale, woda jest spokojna, przejrzysta, słońce dochodzi bardzo głęboko tutaj do dna. Można podziwiać wiele gatunków ryb i innych tutaj stworzeń morskich. No i jest to świetne miejsce w ogóle do odwiedzenia, do pływania. Bardzo takie charakterystyczne, z charakterystycznymi skałami tutaj za mną w tle. Samochód zamknięty, graty na grzbiecie. Kończę na dzisiaj. Faro zwiedzone. Plaża ta Marinha zwiedzona. Chociaż jeszcze raz bym tam poleciał, znaczy pojechał, dlatego że dzisiaj był straszny wiatr. Nie zrobiłem tak jak chciałem tych ujęć. No i wiało strasznie, tak wiało, że potem jak pojechałem tutaj do knajpy coś zjeść, to głowa mnie tak bolała, że jakby z dwóch stron by w imadle była. Więc powiem wam, że wicher hulał dzisiaj. Natomiast to mogło być. A, jeszcze miałem zajechać do zamku Silves, ale chyba Silves tu, ale nie zdążyłem, przełożyłem to sobie na jutro. No i co, no jutro jak wstanę, zjem śniadanie, ruszam pozwiedzać Lagos. Jak starczy mi jeszcze czasu, to ten zamek w Silves odwiedzę. No i jeszcze został mi tutaj jeszcze tylko do odwiedzenia przylądek Świętego Wincentego. To jest najbardziej na południowy zachód wysunięty tutaj tego brzeg kontynentu Europy. To chciałbym odwiedzić, tam jest taka fajna latarnia morska. No i co, no i w poniedziałek jadę do Lizbony, tam się przenocuję. Może jeszcze coś zdążę jeszcze zwiedzić, co
co sobie zaplanowałem. No i najbardziej jeszcze musiałem zobaczyć ten stadion, podjechać na stadion z Sportingu i Benefiki Lizbony, no bo wstyd być w Lizbonie i nie interesując się futbolem, nie zajść i nie odwiedzić tego. To chciałbym jeszcze zwiedzić, zobaczyć. No i co, z poniedziałku na wtorek jestem w Lizbonie i we wtorek o 12 przyjeżdżam do wypożyczalni, oddaję samochód. No i chyba o 3 mam we wtorek lot z powrotem i na wieczór jestem w Polsce. A póki co kończę, trochę jestem zmordowany, więc nie będę już tutaj Was przynudzał, a jeszcze znając życie to pewnie jakąś gafę walnę, bo to człowiek ze zmęczenia różne głupoty gada. Więc no póki co na dzisiaj kończę, żegnam się z Wami i do zobaczenia jutro.